Zobacz, Krzysztof. Podkładają materiał, który nie jest śliski. Pojedyncze wyślemy i go wyciągnie. Czołem wszystkim. Cześć. Z tej strony Krzysiek, jesteśmy na Podlasiu w Siematyczach. Co robimy tutaj, Dominiku? To co zwykle szkolimy strażaków z bezpiecznej jazdy wozami pożarniczymi w trudnym terenie. Za moimi plecami komenda powiatowa PSP w Siemiatyczach. I zaraz przejdziemy do prezentacji jednostek, które będą brały udział w naszych ćwiczeniach. Zapraszam na relację. Zobaczcie, to jest coś, czego Wam potrzeba. Tak, to jest to, czego potrzeba do jazdy w terenie. Takie samochody faktycznie tą pracę w tym terenie wykonują bardzo dobrze. Z doświadczenia wiemy, że tutaj nie będzie większego problemu w poruszaniu się tym pojazdem w terenie. Tak. To jest to, co lubimy najbardziej. Tak, tu jest MAN TGM 13290, który ma również na tylnej osi pojedyncze koło. Tak jest, można powiedzieć, że to jest leśnik, średni samochód. Tak on się prezentuje, za nami też mnóstwo innych pojazdów, które zaraz zobaczymy. Dominiku, ile dzisiaj pojazdów na szkoleniach? Na placu mamy 15 pojazdów, w koszarach w komendzie są jeszcze kolejne 2, więc będzie 17, chyba że jakaś jednostka do nas z terenu powiatu dojedzie, więc to jest pokaźna ilość. No i mogę powiedzieć, że ogólnie tych pojazdów przyjeżdża do nas właśnie taka ilość 10, 15, 20 samochodów. To jest faktycznie standard u nas i norma, więc ćwiczenia wyglądają jak małe sorty. Przeważnie, Dominiku, na szkoleniach przyjeżdżają jakiej kategorii pojazdy? Kategorii drugiej, czyli uterenowione. Jest troszkę mniej pojazdów typowo terenowych, czyli kategorii trzeciej. No ale cóż, jednostki wybierają pojazdy wszechstronne, które mogą być i do jazdy w mieście, i do jazdy w terenie, czyli właśnie są to pojazdy uterenowione. A jakbyś tak przeanalizował, jakby uterenowione, a terenowe, czym one się różnią? No to pewno się różnią specyfikacją pojazdu, różnią się kątem zejścia, kątem natarcia i kątem rampowym. To są te czynniki, które te samochody rozróżniają. Zobacz, OSP Nurzec Stacja ma jakby nowego Eurocargo. No tak, jakby nie patrzeć na pierwszy rzut oka, nówka sztuka, zero rdzy, błyszczy się, pachnie, coś w tym musi być. Tak, ja czytałem o tej jednostce OSP, że ten samochód zastąpił godnego Stara 266, którego mieli na swojej jednostce. Tak jest, na stanie, to prawda. Ale tak, Dominiku, obserwując ze szkoleń, Eurocargo jak sobie radzi w terenie? Bo niektórzy uważają, że jest to pojazd do tego przystosowany. Tak, niektórzy uważają, że to jest pojazd do tego przystosowany, ale niektórzy też uważają, że Iveco to od Iveca z daleko, no i to tak właśnie się utarło. Wiele jednostek mówi, że Iveco to jest samochód niedobry, niepraktyczny, ciasny i się psuje. W naszej ocenie i z doświadczenia wiemy, że jest zupełnie odwrotnie. Jest to jeden z lepszych samochodów, jeżeli chodzi o jazdę w terenie. Zobacz, Dominiku, MANy tutaj mają ładnie, jeśli chodzi o szekle mocowania, ale nie ma wyciągarki. No właśnie, coś no niebywałego, że nie ma wyciągarek w tych dwóch pojazdach. Akurat obok siebie stoją dwa MANy TGM, ale pewnie jest tak, jak nieraz bywa w innych pojazdach, że wyciągarki gdzie są? Z tyłu. Z tyłu. Idziemy zobaczyć, choć zobaczymy, są faktycznie te wyciągarki z tyłu. No i co? No i nie mogło być inaczej. Są dwa MANy, są dwie wyciągarki pod tylną zabudową. Dlaczego, Dominik, tak są projektowane pojazdy? Czy to jest zależne od na przykład
możliwości wjazdu do garażu, czy to jakby jest to ze względów na to, że po prostu jest wpisywane SWIZ, jakie jest zapotrzebowanie i producenci wybierają wygodniejsze Tak jest. rozwiązanie. Mogą być tutaj trzy opcje, albo faktycznie te wyciągarki zostały tutaj zaplanowane w tym miejscu, zaprojektowane pod nie płyta. Jest tutaj na przykład wyciągarka do ratownictwa technicznego. Może być, że pojazdy nie mieściły się w garażu, dlatego zostały wyciągarki zamontowane z tyłu. Może być, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia określała, że pojazd ma mieć wyciągarkę, ale gdzie ma mieć, tego nie określił nabywca. Zostały one zamontowane z tyłu, tak aby samochód w tym garażu się zmieścił. Będziemy dzisiaj mieli możliwość, mam nadzieję, przetestowania tych wyciągarek, zobaczenia, jak one się sprawują w takiej konfiguracji z tyłu pojazdu. Dominiku, zobacz, oprócz wyciągarek mamy też pewną przeszkodę, którą Przeszkodę. od razu zobaczymy w terenie, tak? No mam nadzieję, że nie zobaczymy, będzie na to zwracać uwagę. Przeszkoda, nie przeszkoda, błąd konstrukcyjny, nie wiem w sumie jak to nazwać, czym się kierował wykonawca zabudowy. Kąt zejścia został prawidłowo tutaj ścięty, no ale został ograniczony przez te lampy, które są niby są w tych obudowach, zabezpieczeniach, ale jak wjedziemy w teren, będziemy zjeżdżać z górki, to wiemy co się z tymi lampami stanie, że one są podwinięte, urwane, połamane. Więc to w naszej ocenie nie tak powinno to wyglądać. Są tu dwa many koło siebie, dwa many TGM. Jeden man, jak i drugi ma tak samo zamontowane te lampy, co w naszej ocenie dyskwalifikuje takie pojazdy do działań w trudnym terenie, ponieważ jest to niepraktyczne, niebezpieczne i niefunkcjonalne. Tak. Potworna trzyośka. Jest maszyna faktycznie potężna, z tyłu dwie osie na bliźniakach. No właśnie. To Renault. Tak, jest to Renault. Zobaczymy, jak sobie będzie radził w terenie. Z naszych obserwacji faktycznie trzy ośki bardzo dobrze sobie w tym terenie radzą. Niektórym się wydaje, że te pojazdy są za ciężkie, żeby w ten teren wjeżdżać. Mówimy, że jest inaczej, że warto spróbować. No i faktycznie jest tak, jak mówimy, że te pojazdy sobie radzą w tym terenie. Jeszcze zwrócę uwagę, bo jeśli chodzi o te terenowe pojazdy właśnie z napędem 6x6, one wydają się takie masywne, poważą prawie 30 ton przeważnie, tak? Ale to nie znaczy, że nie potrafią jeździć w tym terenie. To jest, czasem zastanawiam się fenomen tego, że one po prostu z uwagi na swoją masę i tą siłę, jaką mają w tych motorach, to potrafią nawet czasem lepiej pojechać niż takie średnie wozy ratownicze. Tak, są ciężkie, dociążone, dobre przełożenia, dobry stosunek mocy do masy. Faktycznie te samochody w tym terenie, można powiedzieć, robią cuda. Słuchajcie, też na naszych szkoleniach mówimy, że warto wyciągarki konserwować. Warto tą linię co jakiś czas rozwinąć, przesmarować, zwinąć ją i ułożyć ją w sposób odpowiedni na bębnie, tak aby była ona gotowa do użycia w każdej chwili. Nie było tutaj z nią żadnych problemów, tak jak jest dzień w Waszych jednostkach, dzień gospodarczy, gdzie macie chwilę czasu, żeby te przejrzeć, czy elektronarzędzia, czy urządzenia spalinowe, czy hydraulikę w Waszych pojazdach, to tak samo zadbajcie o Wasze wyciągarki. Tak. Czy to przeciągnięcie liny nawet, tak? Tak Wyprostowanie jest. liny, zobaczyć jak Czy nie są one zagięte. Warto tą wyciągarkę Tak. raz na jakiś czas, raz na te pół roku zwinąć, przewinąć, ułożyć ją. Przeważnie jak są potrzebne wyciągarki właśnie do jakichś zdarzeń takich technicznych typowo, tak? Tak jest. I na tych zdarzeniach technicznych, no one raz na jakiś czas, czy to są zwinięte, niezwinięte, tak? Różnie widzimy, różne przypadki widzimy. Tak jest. I dlatego warto nawet czysto po akcji rozciągnąć linę, przesmarować ją i No tak, widzimy też, że właśnie wyciągarka to jest taki trochę temat traktowany po macoszemu, gdzie nikt zbytnio tej uwagi nie przywiązuje, ale potem jak chcemy to użyć szybko, się wielokrotnie okazuje, że liny są zacięte, jest problem z rozwinięciem tych wyciągarek, więc konserwujcie, dbajcie o Wasz sprzęt, bo też to jest wyposażenie jedno z wielu Waszego pojazdu. Zobacz, Krzysztof, w którym samochodzie zrobisz coś takiego, że pod nim na czworaka przejdziesz? Nawet żebyśmy się nie czołgali, tylko na czworaka przeszliśmy. no tak. Powiem tak,
takich pojazdów jest coraz mniej. Tak, jest coraz mniej za naszymi plecami Star 244, który jest doskonałym przykładem na to, jak powinny wyglądać pojazdy trzeciej kategorii, czyli pojazdy terenowe. Jest to pojazd, powinien być to pojazd specjalistyczny, który w pierwszej kolejności dowiezie ratowników do miejsca prowadzenia działań oraz podstawowy sprzęt, a reszta pojazdów dojedzie później. Tak jest, później. Starsza technologia, ale również działająca i bardzo taka praktyczna. To są takie kły, dzięki któremu można podpiąć na przykład takiego Stara 244 do innego pojazdu. Te kły są zamontowane na podłużnicach ramy z jednej i z drugiej strony, także tak jak uszy są typowo w nowszych pojazdach, czy na dole, czy są na szekli, tak? Na przykład Dominik pokazywał wcześniej Renault rozwiązanie, to tutaj w wersji już retro mocowanie w postaci takich. Tak, no i tutaj jest kolejny dowód na to, że ma być wszystko proste, ma być do tego łatwy dostęp. No i to też jest funkcjonalne, poza tym jest centralny tutaj uchwyt do holowania. Cóż nam więcej potrzeba? W czasie teorii omawiamy podstawowe zasady jazdy w terenie, gdzie potem strażacy po tej teorii przechodzą praktykę w formie ćwiczeń w miejscu specjalnie wyznaczonym. A Dominiku, powiedz mi, na takich ćwiczeniach co robią strażacy? Co robią strażacy? Przede wszystkim jeżdżą, uczą się obsługi swoich pojazdów. Ponownie jesteśmy w Iveco Eurocargo. Zobaczcie, skrzynia manualna. Tu mamy blokady wraz z reduktorem. Tego wszystkiego nam potrzeba do jazdy w terenie. O tym będziemy też mówić podczas i w jaki sposób bezpiecznie tego użytkować, jak to włączać, na co zwrócić uwagę. Tak to będzie wyglądało. Za chwilkę kończy się część teoretyczna i wspólnie ruszamy kolumną na miejsce prowadzenia testu. Znajdujemy się na miejscu, gdzie odbędzie się część praktyczna. W tej chwili strażacy koncentrują swoje siły i za chwileczkę odbędzie się omówienie praktyk. Mamy tutaj Stara 244, są tego typu dwie sztuki. Tutaj mamy z OSP Siematycze. Mamy też ciekawą zabudowę Mercedesa 024. Idziemy na rozeznanie.
Dobrze, panowie, to zaczynamy część praktyczną. Tak jak Karol, z brzegu pierwszych TMK. 5 minut. Zaraz przejdziemy po tym placu, pokażemy Wam, gdzie my proponujemy, żebyście jeździli. Jakby trasy takie, które będziemy mieli do pokonania. Jedna to będzie okrążenie tego nasypu. Właśnie myśleć o takich elementach, że to nie jest tam, że kopiemy dół stąd do wieczności, tylko I jaki jest plan dzisiejszy no szkoleń? pierwsza ekipa buduje drogę wzdłuż za jeziorem, tutaj za Skarpą. Druga ekipa ten przejazd tutaj udrażnia. A jakim celu? No, będziemy próbować się przeprawić tutaj po tym nasypie. I jazda po piasku. To na początek taki element. Więc proponujemy, żeby... Kilka słów komentarza. No wszystkie samochody pokonują w sumie tą samą przeszkodę. To nie jest zbyt trudna przeszkoda, taki garb i zjazd, element zjazdu i podjazdu. To wszystkie trzy elementy mamy w jednym takim małym, takiej małej przeszkodzie. Nie są one trudne, ekstremalne, ale ogólne do poznania ogólnych zasad wystarczające. Zobaczcie,
jaka się zrobiła kolejna po kilku przejazdach ciężkich pojazdów. Także zobaczcie, tutaj idę sobie, już trochę się zrobiło. No i przejeżdżają kolejne. Teraz jest start 244. On ma dość wysoki prześwit, także dał radę bez problemu podjechać i pokonać przeszkodę. Idziemy z powrotem, pokazujemy dalej, co się dzieje. Nie, bo już rozdusili. Jak on by był na początku, to może by miał problem, ale teraz to już jest... No ale jest kwestia jeszcze kolejny, nie? Że... Tak, ale górka już rozduszona, bo No, rozumiem. ewentualnie gdyby mógł usiąść, to na górce, nie? No tu jest taka technika zalecana spokojnym tempem, Tak, nie... to jest trialowa, tak zwana, tak jak trial, że w reduktor wolnie, żeby on nie szarpał ten samochód, żeby nie bujało nim za mocno te wszystkie sprzęty, które są w środku, się nie przewalały, bo tu nie potrzeba, to jest dobra przyczepność, tu nie potrzeba siły rozpędu, tylko po prostu spokojnie przejechać przez przeszkodę. Tak? W myśl zasady tak wolno jak to możliwe i tak szybko jak to konieczne. Dobra, jak mamy kolejne, to i ona zacznie nam sprawiać problemy. No to na razie nie sprawia na szczęście, a jak zacznie, no to trzeba będzie ją jechać okrakiem albo skopać grzbiet. No, w zależności od tego, jakie to samochody będą pokonywać. Teraz zwróćcie uwagę. Zwiększamy stopień trudności. I to jest właśnie magia Straży Pożarnej. Było sucho, jest mokro. Mamy ten przywilej, że każdy z pojazdów ma określoną ilość środka gaśniczego na sobie. W każdej chwili możemy wytworzyć warunki terenowe, tak jak w tym przypadku po pokonywaniu przeszkody na piasku zostało stworzone błoto. Zobaczymy, jak będą sobie radziły teraz te pojazdy w tym przygotowanym specjalnie terenie. No, jedzie terenowy na terenowych oponach. Znaczy dobra, on jest uterenowiony zgodnie ze specyfikacją, bo koła są za małe, ma za mały prześwit, ale ogólnie jest to no, jeden z bardziej tak praktycznie terenowych tutaj samochodów. No i zobaczymy. On ma odpowiednie koła do takich Tak, warunków. tak, dlatego mówię, że jedzie terenowy. O! Idziemy obejrzeć sytuację. Ale z tego co widzimy, usiadł na prawe tylne koło. A blokada jest jak prawe tylne? To blokady Macie nie blokadę załączoną? Mają. Ma. To jak jedno koło się kręci, czy co się stało?
Usiadł, tak, no dobra, usiadł. No, trzeba, Właśnie pytanie. raczej przód? do tyłu. Co? Przód pytam, czy mają. A właśnie, nie wiem. Tu trzeba było wszystko zapinać w tej sytuacji. Pilota. O, i od razu mamy zwijanie liny po zakończonej akcji, żeby było wszystko ładnie, poprawnie. Za mną OSP Zajączniki, Star 244 próbował pokonać pierwszy przeszkodę. Jak widać, niestety, ale utonął w błocie i teraz jest próba wyciągania pojazdu, prawdopodobnie za pomocą drugiego. No jest kleiste błoto, niestety zatrzymało samochód. O, patrzymy Pajero, które tam przejechało. No, jest szansa, że wyjedzie, no ale zobaczymy. I do tyłu. Tam trzeba coś wrzucić, jakieś gałązki. Dominik uważa, że Star sam wyjdzie. Jest taka możliwość, technika w przód, tył, strażacy pod koła podrzucają materiał, który ma zwiększyć tarcie, kępy trawy. No zobaczymy. Star nie jest zakopany, tylko się ślizga, więc jest prawdopodobieństwo, że się uda wyjechać o własnych siłach. Co robią Podkładają materiał, który nie jest śliski. Koło nie będzie się ślizgać, będzie miało możliwość przepchnięcia się dalej jakby. No, wepnij pod samo koło mu to wepnij. Pod samo koło. O! A tamto koło głównie. Jakby miał blokadę, to by poszedł. Jak się nakleił na koło. Dobra. Trochę gałęzi, może Tak, trochę piachu jakiegoś, żeby to... Prostuj koła, prostuj, powoli teraz, powoli, gaz, i teraz gaz.
Mamy wszystko wrzucone, blokady do końca mamy. No dobra, to próbujemy tak jak było. Ale dużo gazu dodawać mieli? Czy Słucham? Dużo gazu dodawać, czy tak sobie spokojnie? Nie, jak idzie, to Trzymać. dość spokojnie trzymać. Nie bardzo dużo, bo to szybko kopie i się zapada, tak? Można delikatnie taki ruch kierownicą robić, taki ale to jak będzie się blokował, nie od razu, tylko jak będziesz czuł, że się kopie, to wtedy ruch prawo-lewo. Jak dasz dużo gazu, to on od razu mocno siada, a jak dajesz tak spokojnie, równomiernie, że się rozpędza, to wtedy jest szansa, że on wyjdzie. Gaz, 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 gaz. Gaz, 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 gaz. Dobra, pójdź. On podpowiada. Dobra. Dobra. W pojedynce wyślemy i go wyciągnie. O, nie wiem, czy się nie zagrzebie. No, mocno to jedzie. Część praktyczna dobiegła końca, w tej chwili trwa podsumowanie, a ja Wam dziękuję bardzo i do zobaczenia. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Dzięki temu nie przegapisz kolejnej relacji z wydarzenia. Do zobaczenia.